zimnej wojny Rosja całkowicie straciła znaczenie na międzynarodowej arenie. Szansą na uzyskanie wpływów i potęgi jest nowo odkryty minerał – syberyt. Jego złoża znajdują się jedynie na skutych lodem obszarach Syberii. Ten nowo odkryty pierwiastek może być stosowany jako bardzo tanie i niezmiernie wydajne źródło energii. Stany Zjednoczone zaczynają działać. Używają eksperymentalnej maszyny, aby wysłać komandosów w odległą przeszłość. Na wyprawę w jedną stronę rusza oddział jednostek specjalnych z misją przetransportowania syberytu na tereny obecnej Alaski. Przytoczony tutaj fragment nie odnosił się do nowej książki zmarłego w 2015 roku Wolfganga Jaschke, lecz wprowadzał nas w klimat wydanej 15 czerwca 2001 roku Strategii Czasu Rzeczywistego, gry Original War. Nadchodzi rok 2000, na targach E3 pojawia się nowe dziecko firmy Altor Interactive, późniejsze Altor Games, znanej wcześniej tylko z jednego tytułu. Powstałe w 1981 roku studio Virgin Interactive, widząc w 2001 roku schyłkowy etap cyklu życia przedsiębiorstwa, przyspiesza wydanie swoich ostatnich tytułów, w tym również gry Original War. W 2002 roku wypuszcza swoją ostatnią pozycję, by już rok później jako marka zniknąć z rynku. Wtedy to Virgin Interactive zostaje sprzedane firmie Titus Software, a w 2005 roku projekt zostaje definitywnie zamknięty i nikt o obu firmach ma już nie usłyszeć, podobnie jak o ich ostatnich projektach. Właśnie ta historia miała największy wpływ na dalsze losy naszej gry. Projekt Original War oficjalnie przetłumaczony został aż w 9 językach: czeskim, polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim oraz japońskim. W pierwotnym planie rozgrywka miała opierać się o 3 fabularne kampanie: rozwinięty tryb multiplayer oparty na kliencie GameSpy Arcade oraz tryb potyczki, walki z graczami komputerowymi. Jednak pod groźbą upadłości i tego, że może nie zostać w ogóle wydana, na rynek trafiła jedynie z 2 z 3 kampanii oraz trybem dla wielu graczy pozbawionym zawodników komputerowych. Według krytyków, mimo to gra broniła się bardzo dobrą fabułą, oryginalnymi rozwiązaniami, np. zainspirowanym grami RPG, systemem rozwoju postaci oraz świetnym dubbingiem, nie tylko polskim. W polskiej wersji, która dla wielu była najbardziej trzymającą klimat, co nie jest częstym zjawiskiem, głosu użyczyli m.in. Jarosław Boberek, Marek Barbasiewicz, Jacek Braciak, Ilona Kucińska-Boberek, Mieczysław Morański, Andrzej Precix, Paweł Szczesny, Brygita Turowska-Szymczak, Piotr Warszawski, Andrzej Blumenfeld, Andrzej Butruk oraz Rafał Maćkowiak. Francuskiego dubbingu, również wysoko ocenianego, dokonali aktorzy znani m.in. z francuskiej wersji językowej Matrixa. Natomiast angielski dubbing, mimo że dla Europejczyków odbiegał od lokalnych wersji, wśród native speakerów uznany został za klimatyczny, wzorowany na starych filmach wojennych. Ja lubię Amerykę, hamburger, pycha. Zamknij się! Kto to jest Soljanow? Aleksiej Soljanow, prezydent Rosji. Pierwsze słyszę, kolego. Został wybrany w 2002, na pewno wysłyszeli. Byłem tam w 2002 roku. Prezydentem był Prokorow. Soljanow, prezydent od 14 lat. Ale jak chcecie Prokorow, to będzie Prokorow. Gra była bardzo dobrze oceniana, m.in. w mediach internetowych. W 2001 roku dostęp do internetu nie był tak powszechny jak teraz, a większość osób uzyskiwała go dzięki wolnym modemom, płacąc za każdy impuls. Sam pamiętam okres, kiedy masę czasu spędzało się przy zapisywaniu stron internetowych na dyskietki, by później przeczytać je w domu. Oszczędzając każdy impuls, nie szukało się tysięcy recenzji, by porównać jakąś grę. Łatwiej było zdobyć ją od znajomego i przetestować samemu. A większość osób nie miała nawet dostępu do internetu. Popularniejsze były wtedy czasopisma o grach oraz emitowane w telewizji programy. Tych niestety Original War nie pojawiało się zbyt często poza Polską i Czechami, gdyż upadające Virgin nie było w stanie zapewnić mu należytego rozgłosu. Gra po prostu została postawiona sama sobie. W
Polsce sytuacja wyglądała nieco inaczej, ponieważ u nas dystrybucją gry zajął się CD Projekt, który zapewnił jej przynajmniej podstawową reklamę. Tylko w Polsce gra trafiła na rynek w ramach wypuszczonej wtedy budżetowej serii Extra Gra numer 6 2001, wydawanej przez CD Projekt w postaci popularnych w tamtym okresie Big Boxów. Miało to miejsce 16 października 2001, dzień wcześniej niż przewidywano. Cena wydania wynosiła 29,90 zł, w zamian gracz otrzymywał ekstra grę w ekstra jakości i ekstra cenie. Seria markowana była hasłem oryginały tańsze niż piraty, dzięki czemu mogła liczyć na duży rozgłos. W ten sposób nasza gra w niskiej cenie, w ogromnym kartonowym pudle, była dostępna w każdym kiosku oraz w części sklepów, już w dniu premiery. Nie dało się jej więc nie zauważyć. Niskimi kosztami dystrybutora była po prostu wszędzie, a jej cena była na tyle przystępna, że nawet nie chciało się jej zdobywać inaczej. CD Projekt zadbał też o reklamę tego wydania w innych czasopismach, de facto reklamując również samą grę. Miało to ogromny wpływ na sukces gry w Polsce, w porównaniu do innych krajów, gdzie w ogóle nie doczekała się reklamy i wydawana była w normalnych pudełkach z wyższą ceną niż u nas, ograniczając się jedynie do sklepów z grami. Wszystko dzięki dobrej, mimo bardzo ograniczonych środków, strategii marketingowej CD Projekt. Poza tą edycją gra ukazała się u nas jeszcze 22 maja 2002 w ramach serii Ekstra Klasyka oraz w czasopismach w listopadowym wydaniu Świat Gier Komputerowych 24 października 2002 i 20 maja 2004 w wydaniu 6 2004 Play PC CD-ROM. 20 stycznia 2003 gra pojawiła się również w serii Tanie Granie, jednak nigdy nie było nam dane dostać tej edycji. Jej mocnymi stronami było przede wszystkim bardzo oryginalne połączenie gatunku RTS z elementami RPG, jak rozwój postaci. Bardzo unikalna i rozbudowana grafika, połączenie grafiki 3D i symulowanej 3D w 2D, możliwość zmiany profesji jednostek, skupienie się głównie na jednostkach ludzkich, których nie dało się odbudować, modulowanie pojazdów, unikalne bronie, system nagradzania za poprawnie wykonaną misję oraz bardzo unikatowa i nieliniowa fabuła. Ta oparta była na książce Wolfganga Jaschke Ostatni dzień stworzenia, wydanej w 1981 roku. Pierwszy nieoficjalny dodatek do gry w formie Data Disk zaczął powstawać w roku 2002 za sprawą czeskich moderów fanowskiej sceny. Ten sam rok, a dokładniej 25 czerwca 2002, to również początek historii serwisu Original Center, założonego przez Krzysztofa Tuckendorfa i prowadzonego przez nas z przerwami aż do 2006 roku. W tamtym okresie największego polskiego serwisu o Original War. Po jego zamknięciu, czując brak dużego serwisu o grze, razem z Jurim postanowiliśmy uruchomić portal Original War.net, który do dziś tworzy największe community gry. Jego premiera miała miejsce dokładnie 17 lutego 2006. Na przełomie stycznia i lutego 2005 Stuart Curry napisał do firmy Alter Interactive o dostęp do kodu źródłowego gry w celu dalszego jej rozwijania, bo już w październiku ukazał się pierwszy patch dodający obsługę modów oraz podstawowe, wcześniej już znane narzędzia moderskie wraz z nieoficjalną stroną wsparcia gry. Wtedy również 3 firmy, Bohemia Interactive Studio, Alter Games i Black Element Software połączyły się tworząc deweloperską grupę Idea Games. Poza Stu, w roku 2011 do kodu dostęp dostał również jeden z naszych administratorów, Radio, wspierający tworzenie aktualizacji. Rok 2009 był przełomowym dla Original War. To właśnie wtedy wyszedł patch 1.9, zupełnie zmieniający sposób rozgrywki online, uniezależniając grę od upadającego systemu GameSpy Arcade, tworząc własny master server. Na początku hostowany przez Original War Support, a od patcha 1.12 przez serwis Original War.net, świadczący również dostęp do własnego systemu rankingowego połączonego z grą, posiadającego opcję rejestracji rozgrywki online. Aktualnie firmy Alter Games oraz Black Element Software działają w ramach Bohemia Interactive i to właśnie ona ma teraz wszelkie prawa do tytułu.
Pierwszą decyzją dotyczącą Original War było usunięcie go ze znanego serwisu GOG, na którym oni osobiście nie zarabiali, i przeniesienie gry na Steam w roku 2014. Autorzy gry w planach mieli wydanie jej drugiej części, o czym wspominali 11 maja 2006 podczas swojej jedynej w historii rozgrywki multiplayer z graczami. Byłem wtedy jednym z 2 graczy, którym udało się zagrać z jej twórcami. To właśnie wtedy dowiedzieliśmy się również, że podwójny laser jest oryginalnym pomysłem Vlada. Wszystko niestety zakończyło się na planach, gdyż trudno odszukać wydawcę, który zgodziłby się wydać kontynuację gry o tak niskim poziomie sprzedażowym. Historia Original War, jaka była, wszyscy wiedzą. Zgodnie z koncepcją Marketing Mix, najbardziej oddziałującymi na rynek elementami są produkt, cena, dystrybucja i promocja, w tym reklama. W Polsce wszystkie z tych aspektów zostały spełnione. W innych krajach, poza genialnym produktem, zabrakło niestety wszystkich pozostałych elementów. Mimo dobrych cech gry i doświadczenia z Polski, nie jesteśmy w stanie jednak stwierdzić, czy gdyby od samego początku towarzyszyła jej bardzo silna reklama, gra okazałaby się hitem. Raczej jest to wątpliwe. Jednak z dużą dozą pewności możemy powiedzieć, że gdyby była jakakolwiek, to na pewno zainteresowałoby się nią więcej osób oraz zyskałaby większą popularność również w innych krajach. A teraz jedyne co nam pozostaje, to czekać na jej drugą część, która powstanie już za kolejne 2 miliony lat. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zrób to koniecznie, by nie przegapić jej premiery. Jeśli chcesz, żeby coś dobrze zrobiono, zrób to sam.